Starzec popielaty jest ciekawą rośliną ozdobną z liści z rodziny astrowatych. Gatunek pochodzi z basenu Morza Śródziemnego, Turcja, Maroko i tym podobne. Został rozpowszechniony poza naturalny zasięg występowania i występuje też w innych krajach Europy czy Ameryce Północnej. W Polsce również, ale tylko w uprawie jako roślina ozdobna rabat kwitnących, skalniaków czy skrzynek ogrodowych. Jest w stanie przetrwać polską zimę, ale zazwyczaj traktowany jest jednak jako roślina jednoroczna ze względu na swoją niewystarczającą mrozoodporność. Cała roślina wygląda, jakby była pokryta szronem. Jest to zasługa meszku, który znajduje się na liściach i łodydze, który m.in. chroni roślinę przed zimnem i nadmiernym parowaniem wody z tkanek. Roślina prosta w uprawie, brak specjalnych wymagań co do podłoża, rośnie dobrze na przeciętnych glebach ogrodowych, wymaga ona jednak dużo słońca, dlatego sadzimy go na stanowiskach nasłonecznionych. W przypadku braku słońca może ona zmienić swój kolor liści na zielony i w ten sposób stracić swój urok. Nie lubi też ciągle mokrego podłoża. Jest to roślina odporna na choroby i szkodniki, jeśli ma zapewnione odpowiednie warunki. Rozważany jest zazwyczaj z nasion wysiewanych w marcu po przypikowaniu do doniczek. Wysadzany jest po 15 maja na miejsce stałe. Jeśli uda się mu przezimować, przetrwać zimę, wytwarza w drugim roku pęd kwiatostonowy i oczywiście nasiona. Możliwe jest rozmnażanie również przez sadzonki pędowe pobierane przed sezonem, początek marca lub luty. Oczywiście jeśli przezimujemy starcy w doniczce, w zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu lub przezimują w gruncie, jak mi się uda. Starzec popielaty znajduje praktycznie wszędzie zastosowanie. Świetnie prezentuje się roślinami jednorocznymi, takimi jak aksamitki, żeniszki meksykańskie, a także roślinami ze swoich rejonów śródziemnomorskich, takich jak lawenda czy szałwia. Jest dość odporny na suszę, ma generalnie niskie wymagania, więc nie wymaga ona szczególnej troski. Warto wiedzieć, że istnieje kilka odmian starców popielatych. Różnią się one między sobą zazwyczaj wysokością, intensywnością wybarwienia. Wskazówki i ciekawostki. Starzec popielaty jest w rzeczywistości wieloletnim półkrzewem. Znosi on spadki temperatury do minus 12, minus 15, dlatego trudno jest mu przezimować w Polsce, ale jest to możliwe po zabezpieczeniu rośliny i posadzeniu jej w ciepłym, osłoniętym stanowisku. Jednak często się to jednak nie udaje, wszystko zależy od zimy. Nasiona przykrupujemy dłonią, ponieważ wymagają światła do kiełkowania. Nie przykrywamy ich ziemią, broń Boże. Młode rośliny nie są odporne na mróz, chyba że zostaną zahartowane. Lepiej tego jednak nie sprawdzać i chronić młode rośliny przed mrozem. Kwiaty są wykorzystywane do suchych bukietów. Może być nawożony w środku sezonu, ale nie jest to konieczne, jeśli zapewnimy mu odpowiednio żyzne podłoże. Do nawożenia może być wykorzystany zarówno nawóz sztuczny, jak i naturalny. Jemu jest to totalnie obojętne. Warto również wspomnieć, że dobrze reaguje na nawozy dla roślin ozdobnych z liści. Dzięki wielkie za uwagę, no i do następnego.